Znowu eksplorujemy okolice. Już za pierwszym razem w drodze do Yamadery zauważyliśmy, że kilka osób wysiadło na stacji wcześniej. Podejrzewaliśmy, że może tam być coś ciekawego, ale nie wiedzieliśmy co. Kolejna wycieczka na szlak świątynny pokazała, że nawet nie każdy pociąg się tam zatrzymuje. Tak czy siak, zawsze chcieliśmy wrócić, żeby samemu sprawdzić, co tam jest. W międzyczasie, przeszukując internet, natknęliśmy się na relacje z tego miejsca, co tylko utwierdziło nas w przekonaniu, że warto. To pierwsza stacja po wyjeździe z długiego tunelu i faktycznie wysiada na niej garstka ludzi, co jest zaskakujące zważywszy na popularność Yamadery. I wygląda na kolejne miejsce z niewykorzystanym potencjałem. Choć pewnie nie zawsze tak było, zważywszy na resztki niszczącej infrastruktury. Praktycznie zaraz po wyjściu z pociągu natknęliśmy się na tabliczkę wskazującą drogę do wodospadu Arare-Taki. Nie wiedząc do końca, jak będzie wyglądał ten szlak, ruszyliśmy w tę stronę. Strumień szumi już z daleka, więc nie można się pomylić. Niepozorna ścieżka prowadzi do pierwszych schodków i pierwszej kładki zaraz za nimi, co już jest dobrym wstępem i zapowiedzią tego, jak będzie wyglądała reszta dnia. Na całym szlaku byliśmy sami, dopiero potem w drodze powrotnej spotkaliśmy jedyną osobę. Szlak prowadzi przeciwległym do skalnej ściany brzegiem rzeki pod pierwszy tego dnia wodospad. Łączą się tu dwa strumienie, to właśnie jeden z nich tworzy kaskadę. Czysta woda, super miejsce na piknik. Dla nas to jednak dopiero początek dnia, więc po krótkiej przerwie ruszamy dalej. A właściwie wracamy, bo ten fragment szlaku kończy się właśnie w tym miejscu. Tak czy siak, warto tam zejść. Wróciliśmy na stację po to, żeby przejść wiaduktem nad torami i rzeką. Zaraz za nim po lewej stronie jest zejście. I tu przykra niespodzianka. Niestety przegrodzony sznurem z jakimiś napisami na tabliczkach. Część znaków na czerwono. Ewidentne zaproszenie do kontynuowania podróży. Jako prawdziwi Polacy nie mogliśmy odmówić. Stwierdziliśmy, że zejdziemy jak daleko się da, a jak zrobi się niebezpiecznie, to zawrócimy. Po czasie muszę przyznać, że nie był to najlepszy pomysł, ale dzięki niemu zobaczyliśmy najbardziej malownicze jak dotychczas miejsce w Japonii. Pewnie będzie ich więcej, ale do tej pory to w moim rankingu wygrywa. U dołu ścieżki platforma. Pierwszym znakiem, że coś może być nie tak, był jakiś kabel zwisający w poprzek przejścia. Pod nami i w oddali widać już było pierwsze kładki. Cały szlak ma ich ponoć kilkanaście, bo prowadzi raz z jednej, raz z drugiej strony kanionu. Były w bardzo dobrym stanie i pomimo początkowych obaw, przechodzenie nimi nie dostarczało negatywnych emocji. Niestety gorzej było z samą ścieżką, a właściwie z tymi jej częściami, które wykute były w skale. Pokryte były błotem i liśćmi, a my nie mieliśmy obuwia trekkingowego, tylko zwykłe sportowe, o płaskich i śliskich powierzchniach. Dość powiedzieć, że momentami niestety zabijało to radość z przebywania w tym miejscu. Zamiast cieszyć się i napawać widokami, stresowaliśmy się techniczną stroną samego przejścia. Pomimo ogólnie kiepskiego stanu szlaku udało nam się dojść dość daleko. Szacujemy, że może nawet za połowę, ale wreszcie jednak nastąpił moment, gdzie zdrowy rozsądek zwyciężył. Dopóki ścieżka była z grubsza zarysowana i w miarę widoczna, nawet pomimo tego, że było ślisko, brnęliśmy dalej, choć nie powinniśmy. Doszliśmy jednak do miejsca, z którego w oddali było widać kolejną kładkę, ale z punktu, gdzie staliśmy, właściwie nie dało się dokładnie określić, jak prowadzi szlak. To znaczy można się było domyślać, ale zdaje się, że tym razem jednak natura wygrała. Piach i liście ze zbocza skutecznie zakryły przejście. Tu zapadła decyzja o powrocie. Obawialiśmy się, że razem z luźną ziemią możemy zjechać do koryta rzeki. Nawet jeśli byśmy sobie nic nie złamali, to z pewnością skończyłoby się siniakami, obtarciami i kompletnym przemoczeniem. A weź tu wezwij pomoc w razie czego. Jak wytłumaczyć, gdzie jesteś i co ci jest? W Japonii brzmi jak wyzwanie, nawet jeśli telefony pozostaną suche. W czasie całego przejścia nie da się oczywiście zapomnieć o cywilizacji. Szczytem jednej ze ścian prowadzi linia kolei, co jakiś czas słychać, a czasem nawet widać przejeżdżające pociągi. Szkoda, że nie usiedliśmy tam na dłużej. Ta krystaliczna woda i jej szum, to, że byliśmy tam sami, wszystko zachęcało. Ale jak już wspomniałem, nie każdy pociąg się tam zatrzymuje, a kiedy sprawdziliśmy powrotne, okazało się, że jeśli nie zdążymy na następny, to kolejny jest dopiero po 2 godzinach. A przecież w sumie nie wiedzieliśmy, jak długo zajmie nam powrót. Poszło sprawnie, więc ostateczny postój na kanapkę zrobiliśmy sobie już po zejściu ze szlaku, zaraz przy wiadukcie. Śmiejcie się, ale warto tam zabrać coś do przekąszenia, bo jak mówiłem, że nie ma tam żadnej infrastruktury, to faktycznie miałem to na myśli. Co najdziwniejsze, nie ma tam nawet żadnego automatu z napojami, co jest już wyjątkowo dziwne, bo one są wszędzie. Spotkany na peronie zagadnięty przez nas turysta twierdził, że zignorowane przez nas tabliczki ostrzegające przed wejściem na szlak jednocześnie zawierały informację, że ponoć ma być otwarty w połowie maja. Koniecznie musimy tam wrócić. Podsumowując, warto było zejść, nie polecam w okresie ochronnym, bo szlak może być w złym stanie. My na pewno tam wracamy.
A to dlatego, że zakochałem się w tym miejscu. Do następnego. Dobra kanapka.